Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Inflacja w Polsce, ale szok. Inflacja, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Temat tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Inflacja w Polsce, ale szok. Inflacja, co dalej? To jest teraz temat niezwykle interesujący, ponieważ dzisiaj o godzinie 10 poznaliśmy wstępne dane o inflacji w kwietniu w Polsce. Wyniosła ona 14,7 i widać tutaj wyraźnie, że była ona niższa niż zakładał konsensus rynkowy, czyli procesy dezinflacyjne przyspieszają, docierają oczywiście także do Polski. Inflacja w Polsce na chwilę obecną jest najniższa od maja. To tempo inflacji jest najniższe od maja poprzedniego roku, czyli ewidentnie inflacja zachowuje się tak, jak chciała ścieżka Narodowego Banku Polskiego w swojej projekcji w marcu, więc jest to oczywiście bardzo sprzyjające i dobre zjawisko, jako że inflacja faktyczna jest niższa niż zakładały prognozy, można być nawet optymistą i myślę, że jest to pewnego rodzaju zaskoczenie i szok, że także te zjawiska się powielają. Wbrew obiegowej narracji mamy tutaj do czynienia z procesami dezinflacyjnymi, które będą do Polski docierały, jako że jest przesunięcie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej do Polski, więc prawdopodobnie dopiero przed nami najbardziej dynamiczne spadki inflacji i można naprawdę liczyć na to, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie starała się spaść do poziomów jednocyfrowych, a jeżeli faktycznie tak będzie i w miesiącach letnich będziemy świadkami jeszcze bardziej zdynamizowania tej tendencji dezinflacyjnej, to oczywiście na celowniku pojawią się obniżki stóp procentowych, o czym będzie za chwilę. Ale dlaczego te dane są takie ważne i co dalej z inflacją? Dlaczego te scenariusze optymistyczne są takie teraz faworyzowane? Odpowiedź na to pytanie, czy te dane mają znaczenie, czy też nie, daje nam rynek obligacji. Rynek obligacji dzisiaj pokazuje, że spadkami rentowności pozytywnie dyskontuje te dane o inflacji, czyli że wierzy w procesy dezinflacyjne. Wierzy w to, że w Polsce w kolejnych miesiącach inflacja będzie coraz mniejsza, coraz bardziej będzie spadać. Naprawdę daje to także przestrzeń do tego, żeby myśleć o obniżkach stóp procentowych, a kolejny wykres jednoznacznie to pokazuje. Dzisiaj Bloomberg zrobił specjalny raport, w którym kluczowa informacja była taka, że inwestorzy już nie tylko nastawiają się, że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie do końca tego roku, ale także myślą, że może ona nastąpić już we wrześniu. Więc ten temat pierwszej obniżki stóp procentowych już we wrześniu w Polsce staje się teraz takim tematem, o którym będziemy dyskutować w różnych miejscach, wśród różnych uczestników rynku. I naprawdę temat pierwszej obniżki stóp procentowych po tych dzisiejszych danych o inflacji w Polsce, która jest szokiem, bo spada mocniej niż zakładały prognozy, sygnalizując, że inflacja w odpowiedzi na pytanie, co dalej, raczej będzie sygnalizowała nam, że przyspiesza tendencja dezinflacyjna, pozwoli także myśleć o tym, że będą szybciej pierwsze obniżki stóp procentowych niż rynek zakładał. I jeszcze raz, drodzy Państwo, to nie jest żaden ewenement. Jeszcze raz przypomnę, to Bloomberg mówi, mówiąc o tym, jak tutaj inwestorzy, którzy posługują się własnymi pieniędzmi, obstawiają ścieżkę stóp procentowych, ale ci sami inwestorzy nawet mocniej zakładają, że będzie obniżana stopa procentowych w Czechach, więc to nie jest jakaś przypadkowa informacja, nie jest to jakiś wpływ polityczny, ponieważ te zjawiska dezinflacyjne w całym naszym regionie będą sprzyjały obniżkom stóp procentowych, więc Polska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem i naprawdę ogromnie rośnie po tych dzisiejszych danych szansa na to, że pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce będzie szybciej niż wcześniej zakładaliśmy, a zakładaliśmy, że raczej to będzie w czwartym kwartale, a teraz mówi się już o tym, że może być nawet ona już we wrześniu. Czy tak się stanie? Będziemy to oczywiście bardzo ściśle monitorować, bo te zjawisko i ta decyzja będzie miała także fundamentalne znaczenie dla różnych innych klas aktywów. Warto po prostu być tego świadomym. Rynek złotego już dawno to oczywiście zdyskontował. Presja na rzecz polskich aktywów cały czas trwa i te dane dzisiaj generalnie nie mają żadnego wpływu na rynek złotego, ponieważ on teraz podlega wpływowi zachowania euro-dolara i to właśnie euro-dolar wyznacza siłę albo słabość polskiego złotego, ale oczywiście prawdopodobnie także część tych informacji będzie musiała być wkrótce zdyskontowana, jako że dzisiaj kończymy miesiąc i tydzień.
to właśnie ten fakt zakończenia miesiąca będzie miał także dodatkowy wpływ na to, co się wydarzy w ostatnich godzinach notowań, a jako że kształt świecy miesięcznej jest niezwykle zachęcający do zakładania długoterminowej aprecjacji, czyli umocnienia krajowej waluty i presji na polskie aktywa, więc jeszcze bardziej zwiększa się szansa, że kolejne miesiące będą przebiegały pod znakiem polskich obligacji, które uwielbiają, jak rentowność, jak inflacja się zmniejsza, jak rośnie presja i prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych, oraz oczywiście takie perspektywy sprzyjają także rynkowi akcyjnemu, który dzisiaj oczywiście podlega tendencjom ogólnoświatowym, więc te dane, które dzisiaj poznaliśmy, mają najmniejszy wpływ właśnie na rynek akcyjny. A indeksy giełdowe, wygląda na to, że po punktowym teście maksimów, które były ustanowione w styczniu, rynek próbuje spadać. Te spadki to jest efekt zamykania długich pozycji przez tych, którzy się boją, że ten opór nie zostanie pokonany, ale czy on zostanie pokonany, zależy przede wszystkim od tego, co się wydarzy na euro-dolarze, ale także na rynkach światowych, na indeksach giełdowych, ponieważ jeżeli tam się pogorszy sytuacja, jeżeli rynek będzie chciał jednak sprzedawać w maju i uciekać z rynku, no to być może właśnie dzisiaj byliśmy świadkami ustanowienia jakiegoś kilkutygodniowego bądź też nieco w dłuższym terminie ekstremum, a później będziemy obserwować zachowanie euro-dolara, które się będzie przekładało na zachowanie polskich aktywów, ale przede wszystkim indeksu WIG20. Czy tak się stanie? Będziemy to oczywiście bardzo ściśle monitorować, a jako że Fed w przyszłym tygodniu i dane z rynku pracy są najważniejsze, więc prawdopodobnie jak już wrócimy z majówki, będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. Będziemy naprawdę musieli zdyskontować Fed, będziemy musieli zdyskontować ECB, będziemy musieli zdyskontować dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, plus oczywiście pojawią się także wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego w naszym kraju, więc naprawdę początek maja będzie obfitujący w zmienność i bądźmy gotowi na bardzo dużą aktywność i indeksy WIG20 i inne subindeksy warszawskiej giełdy papierów wartościowych powinny nas także zaskakiwać podwyższoną zmiennością. I w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do tych dwóch specjalnych materiałów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, dotyczących tego, co się dzieje z giełdą w obliczu recesji. Warto się zaznajomić z tymi materiałami, na co teraz patrzeć, oraz oczywiście kurs online dotyczący tego, jak inwestować na giełdzie. Ten darmowy kurs pozwoli zrozumieć mechanizmy, które działają na giełdzie, pozwolą wszystkim tym, którzy nie mają aż tak dużego doświadczenia, zrozumieć i pojąć tą terminologię, którą my się posługujemy tutaj na rynkach finansowych, więc zachęcam do tych materiałów. Przypominam, one są tam podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Jednak dzisiaj inflacja rozgrzewa także inwestorów na całym świecie. Poznaliśmy właśnie przed chwilą dane o inflacji PCE, to jest ulubiona miara inflacji Fedu. I w marcu okazało się, że ona spadła do poziomu 4,2 na zwykłej na inflację, a core inflacja utrzymała się na poziomie 4,6 i generalnie mamy potwierdzenie tych pozytywnych tendencji, ale myślę, że jest to już w cenach. Poznaliśmy także dane o inflacji dla Niemiec. Była ona niższa niż zakładały prognozy i także widzimy tendencje dezinflacyjne. Nieco gorzej było we Francji, to jest pewnego rodzaju zaskoczenie i podobnie było w Hiszpanii. Tu ewidentnie jakieś czynniki lokalne sprawiły, że ta inflacja tutaj akurat podskoczyła, a na przykład w Niemczech spadła. Generalnie moim zdaniem procesy dezinflacyjne także widać w Europie Zachodniej, a to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. I jak te informacje o inflacjach przekształcają się na oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. Dla Stanów Zjednoczonych mamy w rynku jednak cały czas jedną podwyżkę stóp procentowych, ale raczej w czerwcu niż w maju. Natomiast w rynku też jest pierwsza obniżka stóp procentowych. Cały czas jest wyceniana ona na grudzień o klasyczne 25 punktów bazowych, a dla strefy euro, i to są te punkty odniesienia na przyszły tydzień, w rynek wycenia 71 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych do końca tego roku, czyli być może nawet jeszcze 3 podwyżki stóp procentowych po tej, która ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast nie widać na horyzoncie obniżek stóp procentowych i jest to jeden z tych czynników, który sprawia, że euro tak wyraźnie się umacnia. I w tym momencie, drodzy Państwo, przypominam, że pomimo tego, że będzie długi weekend, to my pracujemy, więc komentarze dotyczące rynków będą także pojawiały się w majówkę, więc my nie zwalniamy tempa i zachęcam do tego, żeby w długi weekend
także wracać na kanał. Będzie dużo ciekawych informacji o tym, co się dzieje na rynkach finansowych, bo ja naprawdę spodziewam się, że początek maja będzie niezwykle interesujący, obfitujący zmienność i być może wykryje się jakiś nowy trend. Zobaczymy, czy powiedzenie sell in May and go away sprawdzi się w tym roku. Poznaliśmy także dane o PKB. Dla strefy euro były one niższe niż zakładały prognozy 1,3, ale słabiej było dla Niemiec. Tutaj były dane gorsze niż pesymistyczne prognozy, warto na to zwrócić uwagę. I także dane z rynku pracy pokazało, że wzrost ilości nowych bezrobotnych jest wyższa niż skrajnie pesymistyczne prognozy, więc ewidentnie tutaj mamy do czynienia z pogłębieniem negatywnych zjawisk i to także może się przenieść do Polski, a w takiej sytuacji dno cyklu koniunkturalnego w Polsce na PKB będzie mniej więcej w drugim kwartale. Ja osobiście przychylam się do tej opinii, że właśnie ten kwartał, który teraz trwa, przyniesie nam dołek koniunktury. I rynek zastanawia się także, jakie będą wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego. Na to najbardziej będziemy zwracać uwagę, ponieważ pogarszają się te wskaźniki, szczególnie dla Niemiec i dla Francji. Przypomnę, że będą także dane dla Polski wkrótce poznane i będziemy obserwować, czy coś się tutaj zmieniło, czy jakieś negatywne tendencje wygasają, czy nawet przyspieszają. Więc te dane PMI będziemy także na początku miesiąca bardzo ściśle monitorować. Jak reagują rynki? Rentowności lekko spadają, ale nie ma jakichś fajerwerków, czyli tak jakby te dane były już generalnie w cenach. Amerykański dolar próbuje się wybić dołem z tego kanału wzrostowego i gdyby się okazało, że dzisiaj na zakończeniu tygodnia i miesiąca jednak nie udaje się utrzymać poziomu 1,10, to może być to przestroga przed tym, że jednak ten negatywny scenariusz sell on May and go away także na amerykańskim dolarze będzie obserwowany, czyli w tym wypadku zwiększy się szansa na jakieś większe spadkowe odbicie z tego poziomu. Warto być tego świadomym. Obserwujemy także wzrosty par związanych z jenem po tej dzisiejszej decyzji Banku Japonii, ale na razie ta tendencja jest jednostajna i myślę, że może być kontynuowana, jeżeli amerykański dolar będzie się dalej umacniać. Natomiast co jest bardzo ciekawe, inwestorzy w sytuacji, kiedy teraz zaczyna się odwracać krzywa dochodowości w Stanach Zjednoczonych, zastanawiają się, czy wystąpią bardzo podobne procesy jak w latach 70. No i naprawdę ten temat wraca po prostu jak do nas, jak bumerang. Z bardzo interesujących informacji i które mogą niepokoić, to bardzo dynamiczny wzrost CDS-ów na amerykańskie obligacje. Widzimy, że problem sufitu długu sprawia, że rośnie ryzyko Stanów Zjednoczonych, to nawet w sposób dynamiczny, tak, który nie był jeszcze nigdy w historii obserwowany i te dane, moim zdaniem, do nich będzie należało wrócić, bo one będą straszyć rynek finansowy i być może, i gdyby się okazało, że takie powiedzenie sell and May and go away się materializuje, to byłaby wyśmienita podkładka pod to, żeby uzasadniać negatywne zjawiska na ryzyku na indeksach giełdowych i właśnie w taki sposób patrzeć na to, co się dzieje w następnych tygodniach. Jestem ciekawy, czy to się właśnie przyłoży. I ta dzisiejsza sesja na Wall Street, zobaczymy, czy popyt na ryzyko cały czas będzie chciał wydźwignąć tak wysoko, jak tylko się da indeks Standard & Poor, ponieważ kończymy ten miesiąc i cały tydzień, a wygląda na to, że po tej wczorajszej sesji optymizm może wystąpić, ale generalnie jak zobaczymy najnowszy raport Banku Ameryka, to on mówi, że on będzie sprzedawać wszystko, co jest powyżej 4200 punktów na indeksie Standard & Poor. No i pytanie, czy także podobną perspektywę mają inne banki z Wall Street. Indeks DAX cały czas lepiej się relatywnie zachowuje niż indeks Standard & Poor, ale widzimy na następnym wykresie, że polepsza się sentyment dla Europy i to jest dobra wiadomość. I rynek surowcowy, jeżeli amerykański dolar zacznie się umacniać, rentowności pójdą w górę, to pójdzie tendencja spadkowa na cenie złota. Natomiast ja cały czas obserwuję na rynku surowcowym miedź i ropę naftową. Miedź, czy pokona ostatnie minima i także marcowe minima, a ropa naftowa, czy dzisiaj na zakończeniu miesiąca zamknie tą wielką lukę wzrostową, która na samym początku kwietnia została otwarta. Ponieważ jeżeli tak się stanie, to naprawdę otworzą się perspektywy do tego, żeby rynek dyskontował jakieś negatywne zjawiska w gospodarce, spadek globalnego popytu, recesję i oczywiście także te niepokoje związane z amerykańskim długiem, czyli to, co odzwierciedlają CDS na amerykańskie obligacje. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to. Natomiast warto także pamiętać, że te spadki ropy naftowej, spadki ceny gazu sprzyjają temu, żeby procesy dezinflacyjne postępowały cały czas, więc te spadki mają także pewnego rodzaju pozytywny
wydźwięk. Plus, jeżeli dodamy do tego spadki ceny miedzi, a wygląda na to, że mamy 7. pod rząd miesiąc spadkowy na cenie pszenicy, to w takiej sytuacji te procesy dezinflacyjne mają jak najbardziej uzasadnienie. I na koniec Bitcoin, ponieważ Bitcoin teoretycznie powinien rosnąć, ponieważ utrzymuje się nad swoim oporem, ale ostatnio mieliśmy do czynienia z bardzo nerwowymi ruchami tutaj i generalnie sytuacja techniczna faworyzuje scenariusze prowzrostowe, daje im około 55% prawdopodobieństwa realizacji w następnych dniach, ale gdyby indeksy giełdowe i ryzyko było wyprzedawane, to prawdopodobnie także Bitcoin ruszy do spadków, więc bądźmy także bardzo wyczuleni, czy szeroki rynek ryzyka potwierdza poprzez różne klasy aktywów te negatywne zjawiska, ponieważ jeżeli tak się stanie, to będzie to zaproszenie do tego, żeby zmaterializował się ten scenariusz, który jest zawarty w powiedzeniu sell in May and go away. Czy tak się stanie, bądźmy bardzo wyczuleni, ponieważ wydarzenia następnych dni będą miały potencjał, żeby wykreować właśnie takie zjawisko. Na samym końcu jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału poświęconego giełdzie w obliczu recesji oraz tego darmowego kursu online o tym, jak inwestować na giełdzie. Tam na dole one są podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Zachęcam naprawdę, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać, żeby lepiej rozumieć rynki finansowe, na których działamy, zwłaszcza własnym kapitałem. I na koniec oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się w poniedziałek rano. Zapraszam w niedzielę na specjalny materiał z panem Tomkiem o rynku złotego. Życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jeszcze raz udanej majówki. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.